Czy Grzegorz Braun zostanie skazany? Skierowano do sądu akt oskarżenia. Czy to koniec Macierewicza? Jest wynik postępowania. Wołodymyr Zełenski ogranicza działanie służb antykorupcyjnych i zostaje zbesztany. Donald Trump zawarł wielką umowę z Japonią. Jaką dokładnie? Zaczynamy. Grzegorz Braun otrzymał zarzuty. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko europosłowi Grzegorzowi Braunowi w związku z zagaszeniem przez niego świec hanukowych. Teraz jednak nazbierało się tego dużo więcej. Wyłoniono ostatecznie 7 zarzutów. Zagaszenie świec hanukowych, zablokowanie wykładu o Holokauście i zabranie choinki z sądu, atak na Szumowskiego, zniszczenie wystawy poświęconej LGBT, pomówienia w czasie telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta, kradzież flagi Ukrainy z Urzędu Miasta Białej Podlaskiej, kradzież flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Czy Grzegorza Brauna spotkały jakieś konsekwencje? Prawdopodobnie tak. Jak pisze Adam Bodnar na X, jest wynik postępowania, w ramach którego zrealizowany został pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna w Parlamencie Europejskim. Grzegorz Braun oskarżony jest o 7 przestępstw. Czy Grzegorza Brauna powinny spotkać jakieś konsekwencje za tak agresywne okazywanie swoich poglądów politycznych? Napiszcie w komentarzu. Co z immunitetem Macierewicza? Mamy nową decyzję w Sejmie. Na początku lipca prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłego ministra obrony narodowej i przewodniczącego podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Wnioskował również o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Co w ogóle złego zrobił Macierewicz? Zarzucono mu nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego, ujawnianie ściśle tajnych informacji, czy wręcz zdradę dyplomatyczną. Jednym słowem Macierewicz sobie nazbierał, bo tych zarzutów jest więcej. We wtorek do Sejmu trafi poprawiony wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Antoniego Macierewicza. Dowiaduje się RMFFM. Dzięki temu, że prokuratura obniżyła klauzulę tajności wniosku, posłowie będą mieli dostęp do treści dokumentów. Prezydent Ukrainy podpisał projekt ustawy ograniczającej autonomiczność Narodowego Biura Antykorupcyjnego i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej. Zostały one podporządkowane Prokuraturze Generalnej Ukrainy. Ruch Zełenskiego został potępiony zarówno przez ekspertów, zwykłych obywateli Ukrainy, którzy zrobili protest, i Urszulę von der Leyen. Von der Leyen wyraziła poważne zaniepokojenie konsekwencjami nowych regulacji, które pozbawią organy antykorupcyjne niezależności i zażądała wyjaśnień od ukraińskiego rządu. Na sprawę zareagował oczywiście Wołodymyr Zełenski, pisząc na X, iż oczywiście NABU i SAPO będą działać i ważne jest, aby prokurator generalny był zdeterminowany, aby na Ukrainie rzeczywiście zagwarantowano nieuchronność kary dla tych, którzy łamią prawo. Tego Ukraina naprawdę potrzebuje. Dziwna wydaje się ta sprawa w kontekście tego, że na Ukrainie podobno korupcja działa w najlepsze. Trump ogłosił potężną umowę handlową z Japonią. Prezydent USA pisze na swoim portalu społecznościowym True Social: właśnie sfinalizowaliśmy ogromną umowę z Japonią, prawdopodobnie największą w historii. Japonia zainwestuje na moje polecenie $550 miliardów w Stany Zjednoczone, które otrzymały 90% zysków. Trump nie zdradził zbyt wiele. To co wiemy to, że Japonia ma otworzyć swój rynek na amerykańskie samochody, ciężarówki czy produkty rolne. Cło na produkty z Japonii ma wynieść 15%, oryginalnie miało to być 24%. USA ma też razem z Japonią zainwestować w złoża gazu na Alasce. Chiny notują pierwszy trwały spadek emisji CO2 dzięki czystej energii. W pierwszym kwartale 2025 roku emisje CO2 w Chinach spadły o 1,6% rok do roku, mimo wzrostu zapotrzebowania na energię o 2,5%. To pierwszy przypadek, gdy spadek emisji nie wynikał z kryzysu gospodarczego, ale ze wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i jądrowych. Analiza Carbon Brief wskazuje, że chińskie emisje są już stabilne lub malejące od ponad roku. Mimo tego, że Chiny mają obecnie dużo problemów z gospodarką, no to tutaj odnoszą sukces. Pierwszy raz mamy okazję zaobserwować narodziny Układu Słonecznego.
Astronomowie po raz pierwszy dostrzegli układ słoneczny poza naszym własnym, w jego najwcześniejszych stadiach formowania. Społeczność naukowa od dawna poszukiwała takiego układu, który pomógłby nam zrozumieć skromne początki naszego własnego. Korzystając z teleskopów naziemnych i kosmicznych, zespół namierzył młodą gwiazdę Hobbs 315, oddaloną od Ziemi o 420 parseków, u progu niezwykle ekscytującego okresu ery formowania się planet. Jest to bardzo ciekawe spojrzenie na formowanie się Układu Słonecznego. Jak dotychczas naukowcy odtworzyli to, jak powstają układy słoneczne, ale teraz mogą zobaczyć to w prawdziwym życiu i potwierdzić swoje badania. Papież potępia handel bronią, twierdząc, iż musimy zachęcać wszystkich, by porzucili broń i pieniądze, które stoją za każdą wojną. Wielokrotnie w wyniku handlu bronią ludzie stają się jedynie narzędziami bez żadnej wartości. Podkreślił, dodając, że musimy nieustannie domagać się poszanowania godności każdego człowieka, chrześcijanina, muzułmanina, wyznawcy każdej religii. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, stworzonymi na Jego obraz. Dlatego będziemy kontynuować te wysiłki. Czy słowa papieża mają jakiekolwiek faktyczne znaczenie, patrząc na to, iż wojny toczą się przecież od tysiącleci? Swoją drogą, wiara katolicka mówi nam, iż dziećmi Boga nie są wszyscy, tylko ci, którzy przyjęli chrzest. Słyszeliście o takim mało znanym, niszowym filmie Matrix? Okazuje się, że wstępna, jedna z najsławniejszych scen w filmie, skrywa pewien sekret. W pierwszych scenach filmu, gdzie pojawiają się programistyczne ciągi dziwnych szyfrów, są to japońskie litery z przepisów na sushi. Oczywiście zostały one poprzekręcane, powymieszane i ustawione w takiej formie, jaką znamy. Jest to ciekawa metoda na stworzenie tak kultowej sceny, prawda? To były kolejne Y News, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, kliknijcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Widzimy się w każdą sobotę o 16:00, więc do zobaczenia.